Funt. Ogólnie waluty będą miały spadkowy trend. Ale mi się skojarzyło, że czerwiec przyszłego roku to będą bardzo wyraźne spadki lub do czerwca przyszłego roku waluty dość mocno się obniżą. Może być sytuacja, że one pójdą w dół nawet o jakieś 20% na wartości, czyli w pewnym sensie można by było powiedzieć, że to będzie taka niepisana inflacja, no bo one będą 20% mniej warte. Ale ciekawostka. Ja mam dziwne wrażenie, że Niemcy przygotowują rezerwową swoją walutę. Niemcy na wszelki wypadek gromadzą nową markę, czyli swoją narodową walutę, która była przed euro. To teraz wam mówię, że Niemcy przygotowują jako alternatywę, spodziewają się czegoś i przygotowują markę, niemiecką markę. Niemcy za jakiś czas mogą wprowadzić tak zwaną dwuwalutowość w swoim kraju. Tylko to będzie tak, że marka, ta niemiecka, będzie jej dużo mniej jak euro i dużo więcej warta będzie marka niemiecka jak samo euro w stosunku do marki niemieckiej. Dziwnie mi się to kojarzy, ale wymiana pieniędzy. Szykują się na wymianę pieniędzy. Kraje skandynawskie się szykują na wymianę pieniędzy. Będą nowe pieniądze. Niemcy szykują się na wymianę pieniędzy, a być może inne kraje też. Wymiana pieniądza. Powstanie nowy pieniądz. Czyli to jest jakaś cwana operacja. Czekajcie. Ale coś dziwnego. Jest pomysł stworzenia dwóch walut. Czyli tak, będzie ogólna waluta euro w Unii Europejskiej, ale niektóre państwa wprowadzą tak zwaną swoją walutę inwestycyjną. Ona będzie miała różną wartość. Akurat co do Niemiec, mi się skojarzyło, że ta marka niemiecka będzie o wiele więcej warta jak euro. Ale to będzie jakaś waluta inwestycyjna czyli waluta inwestycyjna, czyli będzie można to traktować jako waluta do inwestowania, a nie do kupowania na przykład napoju, czy chleba, czy czegoś innego. Tworzą waluty alternatywne, będą tworzyć. Złuda. Będzie stworzona na czas przyszłego kryzysu złuda, żebyście lokowali, na przykład, czasy są niepewne, może to wszystko runąć, bo to wszystko na pewno runie. Ekonomia runie w Europie, w Stanach. I to jest próba wykombinowania, że tak, ludzie boją się trzymać oszczędności w euro, boją się trzymać oszczędności w dolarze, w funcie. Właściwie tak. I teraz zwróćmy uwagę. Ale tworzy się alternatywę. Nie pieniądz, powiedzmy, krypto. Nie. Tworzymy walutę, drugi pieniądz w naszym kraju, walutę inwestycyjną. O, zobaczcie, ona nawet kosztuje więcej, dużo więcej jest warta jak euro. Żeby was zwieść, żeby wiele ludzi w to uwierzyło i zainwestowało w te waluty. Polityka będzie taka, żeby ten kapitał wykorzystać, a ludzie, żeby ślepo wierzyli, że tym walutom inwestycyjnym, nowym walutom ogłoszonym w niektórych krajach europejskich
że to jest bezpiecznie ulokowany wasz kapitał. A to będzie złota, bo czas kryzysu wymyje wszystko, też te waluty inwestycyjne w państwach, które chcą to stworzyć w Europie, a pierwsze mogą to zrobić Niemcy i kraje skandynawskie. Czuję, jeszcze raz powtarzam, czuję mocno, że Niemcy przygotowują markę, swoją walutę. Tylko to nie będzie tak, że ogłoszą tak, już za miesiąc płacimy marką, albo wypieramy euro, płacimy marką. Nie. To jest zabieg celowy. Zabieg, który uwiarygodni Europejczykom, ma uwiarygodnić Europejczykom, że macie wybór. Dobrze, boicie się trzymać w euro, trzymajcie w walucie inwestycyjnej, w marce, w nowej marce, która ma fajną wartość w tej chwili i będzie się ta wartość podnosiła. To będzie oszustwo. Cały czas nie mogę wyjść z myślenia marka. Dlaczego ta marka mi się skojarzyła? I dlaczego będą te waluty? No ale to będzie kombinacja, to będzie to, żeby ludzie nie uciekali w jakiś kapitał typu złoto i tylko zrobią atrakcję, która będzie atrakcją fałszywą, bo stworzą waluty inwestycyjne danych krajów. A jak wszystko runie i polecą te waluty jak dolar, euro, to te waluty inwestycyjne też polecą. Złoto najpewniejsze. Bardzo zastanawiające jest z tymi nowymi walutami. Miejcie rękę na pulsie. Jeżeli usłyszycie o czymś takim, to wiedzcie, że upadek starego porządku finansowego jest bliski wtedy. I nie dajcie się złapać na coś nowego, wypływającego z zachodu, na coś nowego finansowego, ponieważ to będzie rozpaczliwa próba odebrania wam kapitału, żeby ten kapitał nie uciekał ze starego kontynentu czy z Ameryki, bo wiara obywateli Europy w swoją walutę, czy Amerykanów w swoją walutę jest coraz mniejszą wiarą. Ludzie nie są głupi, ludzie widzą, co się dzieje.